Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaką powierzchnię można uzyskać w technologii elektroerozyjnej, wycinając drutem, to już za chwilę się dowiesz. Do dzisiejszego zadania wybrałem formatkę ze stali szybkotnącej Bochler S390 o twardości 64 Hz. Będziemy ją ciąć drutem mosiężnym o średnicy 2,5 mm i wytrzymałości 900 N na mm2. Wszystko wykonamy na naszej maszynie Mitsubishi MV1200R. Zaczynamy. Nasza formatka ma długość 80 mm i na tej długości zastosujemy 8 różnych technologii cięcia, aby zobaczyć, jak każda z nich wpływa na jakość powierzchni. Powierzchnię cięcia podzielimy na 8 równych odcinków, każdy o długości około 10 mm. Na każdym odcinku będziemy testować inną technologię. Pierwsze 6 z nich to tak zwane technologie dla oddalonych dysz. Zaczniemy od jednego przejazdu zgrubnego, a potem w kolejnych etapach dodamy przejazdy wykańczające, od 1 aż do 5. Ostatnie dwie technologie to technologie wysokiej dokładności. Są to najbardziej precyzyjne metody, które wymagają wolniejszego tempa pracy i są wrażliwe na warunki cięcia, ale pozwalają osiągnąć niemal lustrzaną powierzchnię. Dzięki temu eksperymentowi dowiemy się, które podejście daje najlepsze efekty i jak zoptymalizować proces dla najbardziej wymagających projektów. Przekonajmy się w praktyce. Cięcie zostało zakończone. Formatka z 8 technologiami jest gotowa, a każda sekcja została precyzyjnie wycięta zgodnie z naszym planem. Teraz przejdziemy do pomiarów chropowatości. Sprawdzimy, jak każda z zastosowanych technologii wpłynęła na jakość powierzchni. Zobaczmy wyniki. Podczas pomiarów sprawdzaliśmy dwa kluczowe parametry chropowatości. RA, czyli średnią arytmetyczną odchylenia profilu powierzchni od linii średniej, oraz RZ, który wskazuje różnicę między najwyższym szczytem a najniższą doliną profilu. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy przy dwóch ostatnich technologiach, gdzie RA mieściło się w zakresie między 15 a 17 setnych mikrona, co świadczy o bardzo gładkiej powierzchni, odpowiedniej do zastosowań w najbardziej wymagających aplikacjach. Na dwóch ostatnich powierzchniach, które już charakteryzowały się świetnymi parametrami, dodatkowo wykonałem kilka ruchów szmatką z pastą polerską. Efekt był natychmiastowy. Powierzchnia stała się lustrzana, a chropowatość osiągnęła imponujące 0,08 mikrona. To rezultat, który wyraźnie pokazuje, jak precyzyjna obróbka i minimalne wykończenie mogą przełożyć się na doskonałą jakość powierzchni.